Witajcie w pierwszej części naszej wyprawy po Filipinach. W tym odcinku pokażemy Wam miasto Coron, położone na wyspie Busuanga. Jak się po nim poruszać i co tu możecie zobaczyć. O tym już wkrótce. Zostańcie z nami. Mabuhay, czyli witamy na Filipinach. Filipiny. Ponad 7000 wysp. Jak perły na turkusowym morzu. Miejsce, gdzie przyroda zaczyna się od pierwszego kroku na gorącym piasku. Odwiedzimy hałaśliwe miasteczka i ciche wioski. Będziemy odkrywać ukryte plaże, śnić pod gwiazdami, nurkować wśród raf. Z pokładu łodzi zobaczymy świat jak sen. Lazurowe laguny, rajskie wyspy. Zajrzymy tam, gdzie dzieci śmieją się wśród palm, a niełatwe życie zakorzenione jest w naturze i codziennych rytuałach. To nie tylko podróż po mapie, to wyprawa w głąb przyrody, w głąb siebie. Zapraszamy do świata, który potrafi zachwycić i zmienić na zawsze. Zostań z nami i odkryj niezwykłe Filipiny. Naszą wyprawę po Filipinach rozpoczynamy lotem z Manili na wyspę Busuanga. By dotrzeć do stolicy Filipin, potrzeba kilkunastu godzin podróży i kilku etapów. Ten lot ze stolicy na jedną z wysp trwa godzinę. Pod nami lazur Morza Południowochińskiego, przecięty pasmami raf i maleńkimi wyspami. To pierwsze filipińskie wyspy, jakie widzimy, jeszcze z góry. Wkrótce dotkniemy ich piasku. Lądowanie na Busuandze wydaje się niemal w środku dżungli. Od razu czujemy, jesteśmy daleko od zgiełku wielkich miast. Witamy na Busuandze. Przekładanie bagaży odbywa się ręcznie na świeżym powietrzu. A za ścianą hala przylotów. I już jesteśmy na miejscu. Nie ma rękawów, szklanych terminali, ani setek monitorów. Właśnie w tej kameralnej atmosferze rozpoczyna się nasza przygoda. Na Busuandze nie ma przypadkowych podróżników. Tu przyjeżdża się z konkretnym celem. By odkrywać to, co dzikie, piękne i jeszcze nie do końca poznane. Kierowca trzyma tabliczkę z nazwą naszego hotelu. Są wszyscy? I tak zaczyna się nasza droga przez nieznane. Cała ekipa melduje się na pokładzie. Hello, welcome to Coron. Wspólnie spędzimy najbliższe dni, odkrywając wyspy, morza, laguny i cuda natury. Jedziemy z lotniska do miasta Coron. Przez soczyście zielone krajobrazy, mijając pierwsze tropikalne domostwa. W Coron spędzimy 2 dni i stąd mamy w planie wypłynąć w 3-dniowy rejs. Docieramy do naszej bazy, hotel Zuri Resort Coron. To elegancki, nowoczesny hotel położony na obrzeżach miasta, z widokiem na zatokę i wzgórza. Jasne pokoje od razu kierują nasz wzrok na to, co tu najważniejsze. Otoczenie i bliskość przyrody. Sam hotel jest doskonałym miejscem odpoczynku po wycieczkach po wyspie i stanowi punkt startowy do dalszego odkrywania. Coron leży na wschodnim brzegu wyspy Busuanga.
Przed przybyciem europejskich odkrywców bujne lasy i turkusowe wody Coron były domem dla ludu Tagbanua. Rdzenni mieszkańcy głęboko związani z lądem i morzem byli myśliwymi, rybakami, handlarzami. Przybycie hiszpańskich konkwistadorów pod koniec XVI wieku zapoczątkowało nową erę w historii miasta. Jeden z hiszpańskich odkrywców nazwał tak filipińską osadę na cześć miasta Coron w Hiszpanii. Pod koniec XIX wieku Filipiny przeszły pod kontrolę amerykańską. W czasie II wojny światowej w tutejszej zatoce zatopiono kilka japońskich okrętów wojennych. Teraz są popularnym miejscem dla nurków. Po wojnie Coron zaczął się rozwijać, początkowo dzięki rybołówstwu, górnictwu i rolnictwu. Teraz dominuje tu turystyka. Coron ma jednak wciąż klimat małego miasteczka z filipińską duszą. W gąszczu tutejszych wysp, ich nazw i nazw miejscowości można się nieco pogubić. Znajdujemy się aktualnie na wyspie Busuanga w mieście Coron. Gmina Busuanga obejmuje zachodnią część tej wyspy. Gmina Coron obejmuje wschodnią część wyspy razem z miastem Coron. Natomiast obok wyspy Busuanga znajduje się wyspa pod nazwą Coron. Wszystko to wchodzi w skład prowincji Palawan, ale Palawan to też olbrzymia wyspa położona na południe od wyspy Busuanga. Jest to trochę skomplikowane, ale warto w jakimś co najmniej niewielkim stopniu zdać sobie z tego sprawę, bo wkrótce czeka nas podróż po wielu filipińskich wyspach. Nad miastem Coron góruje Mount Tapias, charakterystyczne wzgórze z krzyżem i punktem widokowym, z którego roztacza się spektakularna panorama na miasto, morze i wyspy. Warto tu pokonać 700 schodów i wspiąć się na wysokość 210 metrów za dnia i spojrzeć na miasteczko lub pod wieczór na zachód słońca. Wyruszamy na poznawanie Filipin. Jak tu się najlepiej przemieszczać? Symbolem tutejszej komunikacji, czyli tricyklem. To trzykołowy pojazd, taki motor z przyłączoną częścią pasażerską. To nieodłączna część codziennego życia na Filipinach. Na wielu wyspach nie ma zwykłych taksówek, za to tricykle znajdziecie wszędzie. Są doskonałe na wąskie filipińskie drogi, zmieszczą się wszędzie. Jazda tricyklem to niezapomniane wrażenie. Because it's ciasta. Musicie tego spróbować na Filipinach. Są głośne, niewygodne, nie ochronią Was przed kurzem, przed deszczem też słabo. Są po prostu fantastyczne, bo są autentycznym elementem Filipin. Kierowcy spędzają w nich całe dni i noce. Jedzą tu, śpią i zjawiają się zawsze, gdy są potrzebni. Tricykle służą także do przewozu towarów i chyba nie istnieje taka ilość, której nie dałoby się przewieźć. To już kolejne pojazdy, symbole filipińskiej kultury. To jeepneje, popularny środek transportu zbiorowego. Zabierają sporo pasażerów i zazwyczaj bywają przeładowane. Jeepneje stały się popularne po II wojnie światowej, gdy na Filipinach pozostało wiele pojazdów po Amerykanach. Jeepneje stały się podstawą filipińskiego transportu publicznego. Nazwa pochodzi od połączenia słów jeep oraz jeepney, oznaczającego rodzaj taksówki zbiorowej. Tricyklem docieramy do przystani nad zatoką. Miejsce to ma nazwę Park Lualhati. Z parkiem niewiele ma wspólnego. To miejsce, gdzie cumują łodzie, przystań, która przechodzi w większy port. Można powiedzieć, że cała linia brzegowa to niekończąca się przystań dla różnych rozmiarów łodzi. Wszystkie jednak wywodzą się od tradycyjnych filipińskich łodzi bangka. Od wieków stanowią nieodłączną część życia mieszkańców Filipin. Tradycyjnie wykonywane były z drewna najczęściej bambusowego.
z charakterystycznymi pływakami po bokach. To wąskiej łodzi zapewnia stabilność. Łodzie mają wiele odmian i rozmiarów, ale pierwowzorem była filipińska wydrążona w drewnie bańka. Mieszkańcy Filipin nazywają je wodnymi motylami. Przy porcie odwiedzamy także lokalne targowisko. Wydaje się, że na tutejszych straganach można znaleźć wszystko. Ale i można przyjrzeć się lokalności. Widać proste, skromne życie. Ale też tak często pojawiający się na twarzach Filipińczyków uśmiech. Serdeczność mieszkańców wita nas tu bardzo często. Witajcie w Coron, uroczym i klimatycznym miasteczku portowym. Gdzie widoki są na każdym kroku. A słońce tak piecze, że Łukasz musi kupić kapelusz. Przy przystani miasto Coron rozbudowuje się także w stronę wody, tworząc osiedle domów na palach. Docieramy tu nieopodal do placu centralnego. To coś jakby rynek. Nie robi chyba wielkiego wrażenia, ale możecie tu trafić do punktu informacji turystycznej. Przemierzamy kolejne małe uliczki Coron. Przyglądamy się z zaciekawieniem życiu Filipińczyków. W samym sercu miasta Coron wznosi się skromny kościół San Agustin. Pierwsza kaplica powstała tutaj w 1901 roku. Z biegiem lat stopniowo kościół rozbudowywano. Wnętrze zachwyca prostotą i spokojem. Łukowe okna, witraże, złocony ołtarz tworzą atmosferę skupienia i refleksji. San Agustin to nie tylko miejsce kultu, ale i centrum życia społeczności Coron. Filipiny to największy chrześcijański kraj w Azji. Ponad 80% Filipińczyków to katolicy, a wiara przenika tu wszystkie sfery życia. To dziedzictwo ponad 300 lat hiszpańskiej kolonizacji, które Filipińczycy pielęgnują jednak z dumą. Z wiarą pogodną, barwną i głęboko zakorzenioną. Udając się nieco poza centrum miasteczka, oczywiście tricyklem, po 20 minutach można odkryć niezwykłą atrakcję. Można umówić się z kierowcą, że z nim wrócicie i wtedy będzie na Was czekał. Nie zwlekając, od razu przechodzimy do gorącego sedna. Oprócz oczywistych atrakcji na filipińskich wyspach są jeszcze i takie miejsca w mieście Coron, których byście się tu nie spodziewali. Są to gorące źródła na gorących Filipinach. To coś dla amatorów naprawdę wysokich temperatur, wysoka temperatura powietrza i jeszcze goręcej w wodzie. Zobaczcie to miejsce razem z nami. Miejsce wydaje się być stworzone wyłącznie po to, by zatrzymać się w tym pędzie podróżowania. McKinley Hot Springs.
naturalne, gorące źródła ukryte między wzgórzami i mangrowcami na skraju zatoki. Woda, która tu wypływa, ma temperaturę około 40 stopni Celsjusza. Płynie z głębi ziemi, ogrzewana przez geotermalne procesy pod wulkaniczną wyspą. To jedno z nielicznych, słonowodnych, gorących źródeł. Makinit to nie tylko miejsce kąpieli. To przestrzeń regeneracji. Idealna po dniu pełnym eksploracji wysp, nurkowania i rejsów. To moment, w którym ciało odpoczywa, a głowa się wycisza. W sam raz na relaks w gronie przyjaciół. Po wodnych atrakcjach aż zgłodnieliśmy. A wiecie, że zjeść lubimy. W Coron znajdziecie sporo lokalnej kuchni, więc pora na filipińskie pyszności. Kuchnia filipińska jest łagodna, nie wypali was. Zawsze i wszędzie dostaniecie dużo ryżu i wszystko wydaje się nam słodkie. Oto adobo, chyba najsłynniejsza potrawa kuchni filipińskiej, przygotowywana z różnych rodzajów mięsa, marynowanego w mieszance z octu, czosnku, pieprzu, liści laurowych oraz sosu sojowego. Niezwykle różnorodna potrawa, posiada liczne odmiany i warianty. Adobo uznawane bywa za danie narodowe. To także bardzo mięsne sisig. To danie najczęściej z wieprzowiny, podrobów albo owoców morza. Mięso najpierw jest marynowane w zalewie z octu, soku cytrynowego i mieszanki przypraw, a następnie poddane procesowi gotowania, pieczenia i smażenia. Najczęściej stosowane w tym przypadku przyprawy to mieszanka kumkwatu japońskiego i kwaśnej mandarynki, papryczka chili, a nawet majonez. Filipińczycy potrafią ugotować też pyszne zupy. Sinigang to kwaśna, lekko pikantna i gęsta zupa, tu z owoców morza. Do tego warzywa, np. rzodkiew, fasola, bakłażan, pomidory, cebula, czosnek oraz sos rybny. Swój charakterystyczny kwaśny smak zupa zawdzięcza dodatkowi tamaryndowca. Filipińczycy uwielbiają też grillować. Najbardziej wyjątkowym rodzajem tutejszego grilla jest lechon. To po prostu całe prosie, nadziewane warzywami i przyprawami i pieczone przez kilka godzin. To jednak na wyjątkowe okazje. Częściej Filipińczycy grillują ryby, drób i wieprzowinę. Właściwie można powiedzieć, że są w stanie grillować wszystko, bo lądują to także podroby, łapki, nóżki itp. Warto też wspomnieć, że rzadko zdarza się tu filotowanie mięsa. Jest pieczone razem z kośćmi i tak potem porcjowane. Często znajdziecie tu też w menu golonkę, ale przyrządzaną inaczej niż u nas. Mięso jest najpierw marynowane, a potem w całości smażone w głębokim tłuszczu. Dzięki temu jest niezwykle chrupiące. Możecie też spróbować filipińskiej edycji spaghetti. Byłoby całkiem standardowe, gdyby nie fakt, że oczywiście jak na Filipiny przystało, jest słodkie. Co na deser? Może halo halo. Różne składniki są warstwowo układane w wysokiej, przezroczystej szklance lub miseczce. Bazą jest lód, potem owoce jak mango lub banany, zagęszczone mleko, galaretka, fasola, kawałki kokosa i główny składnik ube, czyli fioletowy batac. To z niego jest ten wyjątkowy kolor. Najpopularniejszym trunkiem podawanym do jedzenia jest piwo San Miguel. To filipińska marka, choć może wprowadzić nieco w błąd, bo na świecie istnieje San Miguel hiszpański i San Miguel filipiński. Będąc w mieście Coron, możecie także spróbować piwa z tutejszego browaru. Możecie też wybrać lambanog. To destylowany likier palmowy wytwarzany z naturalnie fermentowanego soku palmy kokosowej. Powszechnie sprzedawany jako wódka kokosowa lub palmowa brandy. Niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o mocniejsze trunki, jest rum. Najpopularniejsza marka to Tanduay. Jest bardzo aromatyczny i na Filipinach bardzo tani. Najlepiej smakować te wszystkie pyszności wieczorem. W gorącym filipińskim klimacie robi się wtedy chłodniej. Bary zaczynają swoją wieczorną pracę, turyści wracają do miasta po całodziennych wyprawach. Miasto Coron zaczyna oddychać się swoim wieczornym rytmem.
Mieszkańcy prowadzą swoje codzienne życie, bo Coron, pomimo podejmowania coraz większej liczby turystów, pozostaje wciąż bardzo autentycznym, filipińskim małym miasteczkiem. Na ulicach kłębią się niezliczone ilości skuterów i tricykli. Młodzież ma czas na uprawianie sportu. Wszystkie obiekty są otwarte na wolnym powietrzu, więc dopiero teraz temperatura pozwala na treningi. W kościele San Agustin odbywa się jakaś próba zespołu. Nie chcemy przeszkadzać, zaglądamy ostrożnie, chcąc być niezauważeni. Dla turystów to także czas, by odszukać jakiś market i zrobić trochę zakupów. Oczywiście w towarzystwie licznych tu bezpańskich zwierzaków. Coron stara się być ciekawy, ale nie za cenę utraty własnej tożsamości. To nie jest miasto, które nigdy nie zasypia. To nie jest miejsce w każdym calu przygotowane, wysprzątane, wyremontowane i unowocześnione. Główne drogi tętnią życiem, ale zaraz za rogiem są małe uliczki, w których jest tak ciemno, że ledwo dostrzega się stawiane kroki. Coron jest doskonałe na poznanie filipińskiego życia. Idealne dla osób, które chcą spędzić czas poza turystycznym tłumem, bliżej codzienności niż kurortu. Czas już wypocząć, bo jutro czeka nas ważny rejs. Zobaczcie już teraz kolejną część naszej wyprawy po Filipinach. W następnym odcinku wypłyniemy w 3-dniowy rejs z Coron do El Nido.